Gdy 25-letnia Anna Kowalska, kelnerka w ekskluzywnej warszawskiej restauracji Złoty Róg, zobaczyła 45-letniego miliardera Marcina Nowaka, przygotowującego się do podpisania kontraktu wartego 1 miliard złotych, zrobiła coś, co mogło ją kosztować pracę. Podeszła do stołu i szepnęła: „Przepraszam pana, ale nie powinien pan tego podpisywać”. Biznesowa partnerów Marcina spojrzeli na nią z oburzeniem, myśląc, że to zwykła kelnerka wtrąca się w sprawy, które jej nie dotyczą. Ale Anna nie była zwykłą kelnerką. Była absolwentką MIT z doktoratem z ekonomii behawioralnej, która przez ostatnie miesiące obserwowała spotkania w restauracji i rozpoznała wzorzec oszustwa finansowego. To, co Marcin zrobił po jej ostrzeżeniu, na zawsze zmieniło życie ich obu i ujawniło spisek, który wstrząsnął polskim światem biznesu. Anna Kowalska nie wyglądała na geniusza ekonomii. W swojej czarnej sukience kelnerskiej, z włosami spiętymi w koczek i z tacą w ręku, wyglądała jak każda inna z dziesiątek młodych kobiet pracujących w eleganckich restauracjach centrum Warszawy. Klienci Złotego Rogu postrzegali ją jako część dekoracji. Miłą, uśmiechniętą, niewidoczną służbę, która zapewniała im komfort podczas ważnych spotkań biznesowych. Ale pod mundurkiem kelnerki kryła się jedna z najbardziej błyskotliwych umysłów swojego pokolenia. Anna miała doktorat z ekonomii behawioralnej z Massachusetts Institute of Technology. Specjalizowała się w wykrywaniu wzorców oszustw finansowych i manipulacji rynkowych. Jej rozprawa doktorska o psychologii inwestycyjnej została opublikowana w najważniejszych czasopismach naukowych i cytowana przez ekspertów z całego świata. Dlaczego więc kobieta z takimi kwalifikacjami pracowała jako kelnerka? Odpowiedź była skomplikowana i bolesna. 2 lata wcześniej Anna była wschodzącej gwiazdą akademickiego świata. Po ukończeniu MIT z najwyższymi ocenami dostała prestiżową posadę w Międzynarodowym Banku Inwestycyjnym w Londynie. Jej umiejętność przewidywania trendów rynkowych i wykrywania niebezpiecznych wzorców inwestycyjnych szybko zwróciła uwagę przełożonych. Wszystko się zmieniło, gdy Anna odkryła, że jej własny bank uczestniczy w masowej operacji prania pieniędzy dla rosyjskich oligarchów. Dane, które analizowała, wyraźnie wskazywały na systematyczne omijanie sankcji międzynarodowych. Anna zebrała dowody i zgłosiła sprawę do odpowiednich organów. Reakcja była błyskawiczna i bezlitosna. Zamiast nagrody za uczciwość, Anna została oskarżona o kradzież danych firmowych i naruszenie umowy o zachowaniu poufności. Bank użył swojego wpływu prawnego i politycznego, żeby nie tylko ją zwolnić, ale także zniszczyć jej reputację w branży finansowej. W ciągu miesięcy Anna z uznanej analityczki finansowej stała się persona non grata w świecie finansów. Żaden prestiżowy bank nie chciał jej zatrudnić. Agencje rekrutacyjne otrzymywały nieoficjalne ostrzeżenia o jej problematycznym charakterze. Jej nazwisko zostało blacklist w branży. Zdesperowana i z wyczerpującymi się oszczędnościami, Anna wróciła do Polski. Przez miesiące szukała pracy odpowiadającej jej kwalifikacjom, ale wszędzie napotykała mur milczenia. Światek polskich finansów był mały i wieści z Londynu dotarły również tutaj. W końcu, żeby jakoś przetrwać, Anna została zmuszona do przyjęcia pracy kelnerki w Złotym Rogu, jednej z najdroższych restauracji w Warszawie, która specjalizowała się w obsłudze biznesowej elity. Przez pierwsze tygodnie praca była upokarzająca. Anna, której umysł był przyzwyczajony do analizowania skomplikowanych modeli ekonomicznych, teraz musiała zapamiętywać zamówienia na obiady i uśmiechać się do aroganckich klientów. Ale z czasem zaczęła dostrzegać nieoczekiwaną korzyść swojej sytuacji. Złoty Róg był miejscem, gdzie warszawska elit biznesowa prowadziła najważniejsze negocjacje. Anna słuchała rozmów o fuzjach wartych miliardy złotych, o strategiach inwestycyjnych, o transakcjach, które kształtowały polską gospodarkę. Dla większości kelnerek to były niezrozumiałe rozmowy o nudnych sprawach biznesowych. Dla Anny były źródłem fascynujących danych o funkcjonowaniu polskiego kapitalizmu. Początkowo słuchała przypadkowo, ale z czasem zaczęła systematycznie obserwować wzorce, które firmy negocjowały z kim, kto miał wpływy na czyje decyzje, jak przepływały pieniądze między różnymi korporacjami. Jako kelnerka była praktycznie niewidzialna dla klientów, którzy swobodnie rozmawiali o najintymniejszych szczegółach swoich interesów. Stopniowo Anna zaczęła dostrzegać wzorce,
które przypominały jej przypadki studiowane na MIT. Pewne grupy biznesmenów spotykały się regularnie, zawsze przy tych samych stołach, zawsze zamawiając te same dania. Ich rozmowy dotyczyły transakcji, które na pierwszy rzut oka wyglądały legalnie, ale przy bliższej analizie ujawniały elementy charakterystyczne dla systemów prania pieniędzy. Marcin Nowak był częstym gościem restauracji. 45-letni miliarder, właściciel imperium technologicznego Nowak Industries, uchodził za jednego z najuczciwszych biznesmenów w Polsce. Media przedstawiały go jako samouka, który zbudował fortunę dzięki talentem i pracowitości. Był także znanym filantropem, wspierającym edukację i programy społeczne. Anna obserwowała go przez miesiące. Marcin rzeczywiście wydawał się różnić od większości klientów restauracji. Traktował personel z szacunkiem. Nie był arogancki, płacił uczciwe napiwki. W przeciwieństwie do wielu innych bogatych mężczyzn nie sprawiał wrażenia, jakby uważał się za lepszego od innych. Ale ostatnio Anna zauważyła niepokojące zmiany w jego spotkaniach. Zaczął się spotykać z grupą mężczyzn, których wcześniej nie widywała w restauracji. To byli elegancko ubrani obcokrajowcy, mówiący z accenting, która Anna rozpoznała jako rosyjski. Ich rozmowy były prowadzone w ściszonych tonach, z widoczną ostrożnością. Anna, dzięki swojemu wykształceniu lingwistycznemu, rozumiała podstawy języka rosyjskiego. To, co słyszała podczas tych spotkań, wzbudzało jej najgorsze podejrzenia. Rozmowy dotyczyły transferów technologii, partnershipów strategicznych i specjalnych kanałów finansowych. Najpokojące było to, że Marcin wydawał się nie rozumieć prawdziwej natury propozycji, które otrzymywał. Anna widziała w jego twarzy entuzjazm człowieka, który uważa, że uczestniczy w przełomowym rozwoju biznesowym. Nie dostrzegał oznak, które dla trained oka były oczywiste. Tego były classical textbook, przykłady ekonomicznego szpiegostwa i manipulacji. Gdy Anna dowiedziała się, że na dzisiejszy wieczór zaplanowane jest finalne spotkanie z podpisaniem kontraktu, wiedziała, że musi coś zrobić. Jej instynkt i doświadczenie mówiły jej, że Marcin Nowak ma zostać oszukany w sposób, który nie tylko zniszczy jego firmę, ale także może zagrozić polskiej gospodarce. Ale była tylko kelnerką. Kto uwierzy woman, która nosi tacę i zapisuje zamówienia? Wieczór 15 października rozpoczął się w Złotym Rogu, jak każdy inny prestiżowy biznes dinner. Anna przygotowywała stoły w sali prywatnej, gdzie za kilka godzin miało odbyć się spotkanie Marcina Nowaka z jego rosyjskimi partnerami. Wszystko wskazywało na to, że będzie to wieczór, który zmieni jego życie, tylko nie w sposób, jakiego się spodziewał. Anna spędziła poprzednią noc na analizowaniu wszystkich informacji, które zebrała przez ostatnie miesiące. Jej notatki, spisane w kodzie, który opracowała podczas studiów na MIT, przedstawiały jasny obraz operacji, która była klasycznym przykładem ekonomicznego szantażu połączonego z transferem technologii. Plan był wyrafinowany i wielopoziomowy. Rosjanie proponowali Marcinowi joint venture w branży technologies, pozornie korzystną umowę, która dawała jego firmie dostęp do wschodnich rynków w zamian za sharing niektórych technologii. Kontrakt był sformułowany w sposób, który na pierwszy rzut oka wydawał się standardowy business agreement, ale Anna dostrzegała pułapki, które były niewidoczne dla laika. Klauzule dotyczące shared intellectual property były sformułowane w sposób, który w praktyce oznaczał przekazanie kontrol nad najważniejszymi patentami Marcina. Marketing agreements zawierały provisions, które w warunkach sankcji międzynarodowych mogły być interpretation jako nielegalne współprace z podmiotami objętymi ograniczeniami. Najgorsze było to, że kontrakt zawierał hidden clauses dotyczące arbitration, które w przypadku konfliktu oddawały sprawę pod jurysdykcję rosyjskich sądów. To oznaczało, że gdyby Marcin zrozumiał mistake i próbował się wycofać, skazałby firmę na lata litigation w systemie prawnym kontrolowanym przez jego przeciwników. Anna wiedziała, że musi działać, ale miała dylemat. Ujawnienie swojej wiedzy oznaczałoby confession, że przez miesiące inwigilowała private business conversations. Mogła zostać oskarżona o corporate espionage, co definitywnie zniszczyłoby jej already damaged reputację. Z drugiej strony, allowing Marcin to sign ten kontrakt oznaczałoby watching destruction jednej z najważniejszych polskich firm technologicznych, a może także economic damage
dla całego kraju. O 18:00 trzech rosyjskich biznesmen arrived w restauracji. Anna immediately recognized ich z previous meetings. Elegant, well-educated, speaking perfect English ale z subtle accents, które zdradzały ich origins. Byli to professionals, ludzie, którzy knowing exactly, co robili. Marcin przybył punktualnie o 18:30. Anna mogła see excitement w jego oczach. Excitement człowieka, który believes, że is about to make największy deal swojego życia. Był accompanied przez jego lawyer i chief financial officer, ale Anna knew, że oni także nie understood true nature transakcji. Podczas pierwszej godziny meeting przebiegł exactly jak Anna przewidywała. Russians przedstawili final version kontraktu z minor modifications, które pozornie były w favor Marcina. Były to classic manipulation techniques, small concessions, które były designed, żeby create feeling, że druga strona jest reasonable i trustworthy. Anna served drinks and appetizers, maintaining perfect poker face whilst listening to every word. Her trained ear caught subtle changes w language kontraktu, które robił go even more dangerous than pierwotna wersja. Around 9:00, when main course był being served, Anna noticed, że Marcin był ready to sign. Papers były laid out na stole, expensive pen był w jego ręku, lawyers z obu stron już approved final language. To był moment decision. Anna approached stoł's dessert tray, her heart beating so fast, że była sure everyone mogło hear it. When she reached Marcin's side, żeby serve jego dessert, she leaned slightly forward. I whispered words, które changed everything. Przepraszam pana, ale nie powinien pan tego podpisywać. Silence fell over the table like heavy blanket. Russians looked at her z mixture zdumienia i anger. Marcin's lawyer started to stand, clearly intending to demand explanation dla tego unprecedented breach protokołu. Ale Marcin himself held up hand, stopping lawyer's reaction. Something w Anna's voice, combination desperation I absolute certainty, made go pause. Dlaczego? Zapytał quietly, his eyes locked na Anna's face. Anna knew że had only seconds before byłaby escorted out z restaurant i potentially arrested. She made split-second decision to risk everything. Bo klauzula arbitrational w sekcji 12 przekazuje jurysdykcję do Moscow Courts, co w combined z intellectual property provisions w sekcji 7 effectively oznacza, że przekazuje pan kontrol nad swoimi patents do entities, które currently są subject to international sanctions. Room erupted. Russians immediately started talking loudly of their native language, clearly demanding że Anna be removed. Marcin's lawyer był shouting o security breach i corporate espionage. Restaurant manager był being called, żeby handle unprecedented situation. Ale Marcin himself nie said word. He was staring at Anna z expression, która slowly changed z confusion to growing recognition. As successful businessman, he had developed instinct dla detecting both opportunities and threats. Right now, every instinct był telling go, że this young waitress knew something, które he needed to hear. Chaos w sali private dining był immediate i intense. Rosjanie domagali się natychmiastowego removal Anny, krzycząc o breach confidentiality i professional standards. Marcin's lawyer, red z embarrassment, próbował apologize dla nieodpowiedniego behavior staff. Manager restauracji arrived within minutes, clearly intending to fire Anna na miejscu. Ale Marcin podniósł rękę, demanding silence. Chcę ją wysłuchać, powiedział firmly. Wszyscy zostajemy. To był pierwszy indication, że underneath his businessman exterior kryła się sharp intelligence, która had built jego empire. Marcin had not achieved success przez ignoring potential warnings, regardless gdzie they came from. Anna knew że had one chance to make her case. All trainings MIT, wszystkie lata analyzing financial patterns, wszystkie months obserwowania restauracyjnych negotiations. Everything came down to next few minutes. Mam doktorat economics z MIT, began quickly. Specjalizowałam się w wykrywaniu financial fraud patterns. Ten kontrakt wykorzystuje classical techniques, które używane były w dozens przypadków, które studied na university. Russians immediately interrupted, claiming, że była clearly mentally unstable i że her accusations były groundless. Ale Marcin gestured dla them to be quiet. Kontynuuj, powiedział do Anna. Anna proceeded to outline, w clear technical language, wszystkie elementy kontraktu, które constituted red flags.
Explained how shared intellectual property clauses były written w sposób, że seemed reasonable, but actually created legal pathways dla complete technology transfer. Described how arbitration clauses effectively moved any disputes to legal system where Marcin would have no real recourse. Most damning był her analysis economic structure transakcji. Anna demonstrated, jak promised market access było structured w sposób, że would actually give Russians control nad Marcin's distribution channels, effectively allowing them to determine czy his products could reach international markets. Furthermore, Anna continued, her voice growing stronger, jako she warmed to her subject, entities które you're signing Z are legally connected, do organizations obecnie subject to EU sanctions. Even if transaction itself seems legal, implementation would put your company W violation sankcji międzynarodowych. By now, entire room był silent. Even Russians had stopped their protesting, clearly surprised przez depth Anna's knowledge. Marcin's lawyer was quickly scanning contractual language's new perspective, obviously seeing patterns, które he had missed przed. Marcin himself był studying Anna intently. Jak długo worked tutaj? Zapytał. 8 months, odpowiedziała Anna. How długo have you been observing these meetings? Anna hesitated. This was question które could lead to serious legal consequences, ale she had already committed herself. Since my trzeci week, I recognized niektórych guests jako individuals, którzy studied W context Russian economic influence operations. One's Russians, man Anna had identified jako leader group, finally spoke. His English był perfect ale carried hint accent. Young lady, these are serious accusations. I hope you realize that making false claims about legitimate business relationships can have severe legal consequences. Ale his threat had opposite effect than intended. Anna's experience with London had prepared her DLR exactly these kinds intimidation tactics. I'm not making accusations, replied calmly. I'm pointing out factual elements contractu, które are matters public record, combined as legal implications, które would be apparent to anyone trained W international business law. Marcin stood up abruptly. I need to make some calls, announced. Meeting suspended DLR jedna godzina. Russians clearly didn't like this development. Ale couldn't argue without appearing unreasonable. They reluctantly agreed to break. As soon jako główni guests left room, Marcin turned to Anna. Podoba ci się ta historia? Kliknij łapkę w górę i nie zapomnij zasubskrybować. A teraz ruszajmy dalej. His expression było unreadable. Who are you really? Zapytał. Anna took deep breath. There was no point of holding back now. Anna Kowalska, MIT PhD W Behavioral Economics, Specialization W Financial Fraud Detection, former Senior Analyst Bank of London, currently employed here because I was blacklisted Z financial industry after exposing money laundering operation. Marcin stared at her DLA long moment, then unexpectedly he smiled. I think, powiedział slowly, że need to have longer conversation. Przez następną godzinę Anna opowiedziała Marcinowi całą swoją historię. O swojej karierze na MIT, o odkryciu operacji prania pieniędzy w londyńskim banku, o systematycznej destrukcji jej reputacji zawodowej, o miesiącach bezskutecznego szukania pracy w Polsce. Marcin słuchał w milczeniu, co chwila zadając pronikliwe pytania, które wskazywały, że w pełni rozumie implications jej doświadczeń. Gdy Anna skończyła, Marcin powiedział coś, co ją zupełnie zaskoczyło. Znam twoją historię, przyznał. To znaczy znałem part of it. Bank of London case było widely discussed w international financial circles, ale nie znałem details ani tego, że whistleblower była Polka. Anna była zdumiona. Jak pan... Because, Marcin continued, moja firma also została approached przez similar schemes w past. Nothing quite jak sophisticated jako this, ale enough, żeby make me paranoid about Ruski business propositions. Wyjął from his briefcase thick folder documents. I've been investigating these gentlemen the last 2 months. Mój security team discovered connections to known sanction-evading entities, ale I needed more evidence before I could prove że offer było fraudulent. Anna spojrzała na dokumenty z growing amazement. Marcin had independently identified many same red flags, które she had noticed, ale z different perspective. His investigation focused na corporate connections i financial flows, podczas gdy her analysis concentrated na legal i economic patterns. Together, Marcin said thoughtfully,
We have więcej complete picture niż either ZUS had individually. Ale dlaczego pan przyszedł na meeting if you just suspected fraud? Marcin smiled grimly. Because I wanted to catch them whacked. With proper documentation, eyewitnesses, we can expose całą operation and potentially prevent them's targeting inne Polish companies. Anna realized she had completely misread situation. Marcin hadn't been naive victim about do sign disadvantageous contract. He was a sophisticated businessman conducting counterintelligence operation against potential fraudsters. Ale, Anna pointed out, if I hadn't intervened, you would have signed contract. No, Marcin replied. I would have gone through motions podpisywania. Ale contract would have been fake. Real documents RW safe for my lawyer's office. Tonight's papers were decoys, designed do let them think they had succeeded whilst we gathered evidence. Anna felt mixture relief, embarrassment. Her dramatic intervention had been unnecessary. Marcin had situation under control all along. Ale twoje intervention, Marcin continued, was actually valuable unexpected sposób. By demonstrating that someone outside my organization could detect fraud, you've proven that their methods are recognizable to trained observers. To strengthens our case significantly. W tym momencie, Marcin's phone rang. After brief conversation, Jego expression became serious. That was my security chief, powiedział do Anna. Podczas gdy we've been talking, Russians have been making calls. It appears that they suspect something just wrong. I are preparing to leave country immediately. Anna zrozumiała implications. If Russian team escaped before proper investigation could be conducted, they would disappear. I potentially target inner victims. What can we do? Zapytała. Marcin thought a moment. Actually, może there is way I can help oficjalnie. Explained that his security team had been working the Polish authorities to document całą operation, while they needed evidence that fraud was actually being attempted. Anna's first-hand testimony about conversations she had overheard combines her professional expertise of fraud detection could provide crucial evidence. But, Marcin warned, this would mean going public as your involvement. No more hiding the waitress anonymity. Anna realized it was being offered chance to reclaim her professional identity. After nearly 2 lata being treated jako inexperienced service worker, she could return to field where her skills and knowledge were valued. Ale też understood that accepting meant accepting risk. Going against well-connected international fraudsters could be dangerous. If I help, Anna asked, what happens afterward? I still can't get hired to Polish financial industry. Marcin looked at her seriously. Actually, I think I can solve 10 problem także. Następne 2 godziny były whirlwind coordinated activity. Marcin's security team, working with Polish authorities, had prepared elaborate sting operation designed to catch Russians who act attempting to commit fraud. Anna's unexpected intervention had provided perfect cover. Russians believed that their operation had been compromised przez chance encounter the observant waitress, but didn't realize the entire meeting had been monitored and recorded. Anna agreed to cooperate investigation. Her testimony combined technical analysis kontraktu and evidence gathered przez Marcin's team, provided compelling case przeciwko Russian operation. When meeting resumed, atmosphere było completely different. Russians had clearly decided the situation było too risky to continue. They attempted to withdraw from deal gracefully, citing unexpected complications które required additional consultations z Moscow, ale było too late. As they attempted to leave restaurant, they were detained przez Polish authorities. Evidence gathered during evening, including recordings their conversations and copies documents they had brought, was sufficient to establish probable cause de la investigation. Investigation która followed revealed extent operation was far broader than anyone had suspected. Russian team had been targeting multiple Polish technology companies, using similar sophisticated fraudulent contracts to acquire sensitive technologies które could then be transferred to entities subject to international sanctions. Anna's role exposing plot made her instant celebrity Polish media. Story, brilliant economist working jako waitress who exposed international fraud, captured public imagination. Ale more importantly dla Anna's career, her professional credentials were finally fully recognized. Marcin, true to his word, offered her position jako chief security analyst dla Noak Industries. Role involved exactly type work she had been trained dla.
analyzing international business propositions, dealer potential security risks, monitoring compliance z sanctions regimes, I developing protections przeciwko economic espionage. Salary był 3 times więcej than she had ever earned, even more London. Ale więcej importantly, position gave her opportunity to use her specialized skills w meaningful way. Anna's first major project był developing comprehensive security protocols dla Polish technology companies doing international business. Her work helped identify and prevent several additional attempts przez foreign entities to acquire sensitive technologies through fraudulent means. Media attention also led to reconsideration her case przeciwko London Bank. International pressure, combined with evidence that had emerged to intervening later about bank's money laundering activities, forced them to settle her lawsuit out court. Settlement included substantial financial compensation, more importantly dla Anna, public acknowledgement that her original accusations had been correct. 6 months after events W restaurant, Anna was invited to testify before European Parliament about threats posed przez economic espionage I need dla better protections dla whistleblowers W financial industry. Her testimony led to new EU regulations designed to protect individuals who report financial crimes. Marcin and Anna's professional relationship gradually developed into personal friendship, eventually into something deeper. Both were dedicated to their work. Both understood challenges facing honest people, a complex world full potential fraud and corruption. Their wedding, held W small ceremony, W same restaurant where they had first really met, was attended przez colleagues Z across European financial industry. Anna wore simple dress rather than elaborate gown. Ceremony was more about commitment to shared values than about social display. Together they founded non-profit organization dedicated to training young economists, W fraud detection, providing legal support to financial whistleblowers. Organization called Economic Truth Foundation became model to similar initiatives across Europe. Anna never forgot lessons learned during her months jako waitress. Experience taught her that intelligence and expertise can be found w unexpected places i że real value człowieka is not determined przez their current job title, but przez their character and commitment to truth. Restaurant Złoty Róg became popular venue dla their foundation's fundraising events. Anna would often joke that it was tylko place gdzie she could order dinner while remembering that she once served food there. Ale privately she was grateful dla experience, degrading jako it had seemed at time. It had ultimately led her to finding both her professional calling and her life partner. 5 lat po dramatic events w Złotym Rogu życie Anny i Marcina established nowy standard dla etyki w polskim biznesie. Novak Industries became model company dla international business practices, mentre Economic Truth Foundation helped expose dozens fraudulent schemes targeting companies across Eastern Europe. Anna's expertise w detecting economic manipulation made her one most sought-after consultants w region. Her protocols dla screening international business partnerships were adopted przez government agencies and private corporations throughout EU. Universities across Europe invited her to lecture na financial security and economic ethics. Ale perhaps most meaningful part her work by helping outrace whistleblowers navigate legal and professional challenges similar to those she had faced. Foundation's legal aid program helped finance lawsuits against retaliatory employers, wherein its career counseling services helped blacklisted professionals find new opportunities w ethical organizations. Marcin's company continued to grow, with unwavering commitment to ethical practices. Every potential international partnership was subjected to rigorous analysis, and several profitable deals were rejected because they failed ethical standards. This approach initially cost companies some short-term profits, ultimately enhanced its reputation. I attracted investors who valued integrity over pure financial returns. Their marriage was partnership w, both personal and professional sense. Anna handled security aspects wszystkich major business decisions, podczas gdy Marcin focused na strategic development and operational management. Together, they proved that business success and ethical behavior were not only compatible, but mutually reinforcing. Restaurant Złoty Róg installed plaque commemorate events które had unfolded there. Plaque read, "In recognition that truth can emerge from unexpected sources, and that every voice deserves to be heard."
Restaurant owners noticed that after publicity surrounding Anna's story, several Otre's customers had come forward with information about suspicious business activities they had observed. Investigation that began Anna's warning ultimately exposed network economic espionage that extended far beyond original Russian operation. Authorities discovered that similar schemes were being operated by entities connected to multiple countries, all designed to acquire sensitive technologies I trade secrets from European companies. Anna's methods DL detecting these patterns were adopted by law enforcement agencies across continent. Training programs she developed helped identify I prevent hundreds potential fraudulent transactions. European Commission estimated that her work saved EU companies billions euros in potential losses. Most importantly, her story inspired cultural shift way people thought of professional hierarchies I expertise. Media coverage emphasized the intelligence I valuable insights could come from anyone, regardless their official position or social status. This message particularly resonated with young people starting their careers, many whom wrote to Anna describing Jack, her example had encouraged them to speak up about problems they observed with their workplaces. Anna często reflected na irony, że her greatest professional triumph came not w boardroom czy university lecture hall, ale podczas serving dinner to group businessmen. Experience taught her that real expertise is not about credentials czy titles. It's about ability to recognize truth, I courage do act na it, regardless personal cost. Foundation she e Marcin established continued to grow, eventually expanding its mission to include training programs for young economists, developing countries. Many of these students later returned to their home countries. I established podobne organizations, creating international network dedicated to promoting economic integrity. As she stood the same restaurant where her new life had begun, now addressing annual meeting Economic Truth Foundation, Anna remembered words, które changed everything. Nie powinien pan tego podpisywać. Simple sentence, spoken przez someone society considered unimportant, had prevented major economic crime. I launched Movimento, które was still growing stronger each year. Her story became case study business schools. Przykład jako individuals' courage I expertise can make difference even gdy they lack formal authority. Anna sempre insisted że most important lesson was nie about her personal success. Było about importance listening to warnings regardless źródła I about responsibility everyone has to speak up gdy they witness wrongdoing. Dziś, 10 lat po tym pamiętnym wieczorze w warszawskiej restauracji, Anna Nowak-Kowalska jest uznaną ekspertką od bezpieczeństwa ekonomicznego, a jej metody wykrywania oszustw finansowych są używane przez instytucje na całym świecie. Economic Truth Foundation pomogła już setkom sygnalistów I zapobiegła oszustwom wartym miliardy euro. Marcin I Anna prowadzą jedną z najbardziej etycznych firm w Polsce, która udowadnia, że sukces biznesowy I nienaganną uczciwość można pogodzić. Ich małżeństwo jest przykładem partnerstwa opartego na wspólnych wartościach I wzajemnym szacunku dla wiedzy I doświadczenia. Historia Anny stała się symbolem tego, że prawda może pochodzić z nieoczekiwanych źródeł, a każdy głos zasługuje na wysłuchanie. Jej odwaga w momencie, gdy była tylko kelnerką, uratowała nie tylko jedno przedsiębiorstwo, ale pomogła ochronić całą polską gospodarkę przed systematycznym szpiegostwem ekonomicznym. Restauracja Złoty Róg nadal funkcjonuje jako miejsce spotkań biznesowych, ale teraz jest także symbolem tego, że prawdziwa wartość człowieka nie zależy od jego pozycji społecznej. Tabliczka w sali prywatnej przypomina każdemu gościowi, że mądrość I spostrzegawczość mogą pochodzić z najbardziej nieoczekiwanych miejsc. Najważniejszą lekcją z tej historii jest to, że każdy z nas ma obowiązek mówić prawdę, gdy jest świadkiem niesprawiedliwości. Czasami jeden człowiek z odwagą może zmienić bieg wydarzeń I ochronić innych przed oszustwem lub krzywdą. Podziel się tą historią. Jeśli wierzysz, że każdy głos ma znaczenie, niezależnie od pozycji społecznej. Skomentuj swoje doświadczenia z mówieniem prawdy w trudnych sytuacjach. Subskrybuj dla więcej inspirujących historii o tym, jak zwykli ludzie mogą dokonać niezwykłych rzeczy.